Paliwociąg NATO znalazł się w planach strategicznych Polski. USA twierdzą, że potrzebują Grenlandii. Tąpnięcie węglowodorowe w Rosji pokazuje skuteczność dronopadu i sankcji. Jest 23 grudnia 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Tąpnięcie węglowodorowe w Rosji potwierdza skuteczność sankcji i dronopadu. Przychody Rosji z gazu i ropy mogą spaść o 50%, a ropa Urals może kosztować poniżej $30 za baryłkę. Sankcje Zachodu wspierane atakami Ukrainy działają. Widać to po ruchach Rosjan. Według obliczeń Reutersa grudniowe przychody Rosji ze sprzedaży gazu i ropy mogą spaść o 49% rok do roku. Cena rosyjskiej ropy w dostawach do Chin może być w praktyce tańsza od $30 za baryłkę i najtańsza od załamania z czasów pandemii. Media rosyjskie przyznają, że ataki Ukrainy na infrastrukturę naftową Rosji odbijają się na przychodach z eksportu ropy. Portal RBC podał, że ropa Ural sprzedawana w naftoporcie w Noworosyjsku kosztowała w połowie grudnia około $34, a zatem potaniała o połowę od początku roku. To może być skutek narastającej skali ataków Ukrainy na infrastrukturę naftową na Morzu Czarnym. Ataki dronów i rakiet obejmują już naftoporty, tankowce oraz rurociągi przesyłowe, czyli cały łańcuch dostaw. Jednakże cena Urals w Primorsku na Bałtyku jest niewiele wyższa i sięga $36 za baryłkę. Rosnące ryzyko sankcji, w tym tzw. sankcji Budanowa, jak Ukraińcy nazywają uderzenia na infrastrukturę naftową Rosji, podnoszą koszty związane z dostawami i ograniczają marże Rosjan. Przecena względem europejskiej mieszanki Brent sięgnęła w Noworosyjsku do $25, a w Primorsku do $34. Reuters obliczył, że część dostaw do Chin odbywa się z przeceną nawet $35 za baryłkę, co sprawia, że faktyczna cena wynosi poniżej $30, czyli najmniej od początku pandemii. Tymczasem budżet Rosji zakłada cenę w wysokości $58 za baryłkę Urals. Według analityków Gazprombanku te założenia mogą spowodować, że faktycznie zabraknie Rosjanom w tym roku 300 miliardów rubli, czyli $3,7 miliardów. Deficyt może sięgnąć 8 bilionów rubli, czyli $100 miliardów, a zatem 4% produktu krajowego brutto. Byłby to pułap najwyższy od 2020 roku, w którym trwała już pandemia. Rosjanie objęci sankcjami oraz z dalszymi stratami sektora ropy i gazu będą pozbawieni przyszłości. Bazowy scenariusz budżetu rosyjskiego do 2042 roku przewiduje stały wzrost deficytu do nawet 21,6 bilionów rubli. Dług publiczny Rosji ma wzrosnąć z 38,5 bilionów rubli w tym roku do 238,5 bilionów rubli w 2042 roku, czyli z 17,7 do 32,2% PKB. W tym czasie udział przychodów ze sprzedaży gazu i ropy ma spaść z 4 do 1,8% PKB. Kończą się środki Funduszu Bogactwa Narodowego gromadzącego nadwyżki ze sprzedaży petrodolarów. Liczy on obecnie 4 biliony rubli i pozwoli jedynie pokryć deficyt budżetowy w 2026 roku. Nie ma planów finansowania z tego źródła do 2028 roku. Jedynym źródłem pieniędzy będą banki rosyjskie skupujące dług rosyjski. Są one zaopatrywane w kapitał przez bank centralny, którego interwencje podnoszą inflację. Z tego względu tak ważna jest dalsza polityka sankcji Zachodu za inwazję na Ukrainę. Jeden z czynników wskazywanych jako kluczowy powód spadku przychodów Rosji to także sankcje na Rosnieft i Łukoil przyjęte przez USA w październiku i obowiązujące od listopada. Ich skuteczne wdrożenie i usuwanie potencjalnych luk mogą przynieść dodatkowy efekt. Do tej pory USA dały czas Niemcom, Bułgarom oraz Serbom na znalezienie kupców na aktywa tych rosyjskich firm. Z polskiego punktu widzenia kluczowy jest los rafinerii rosyjskich z udziałami Rosnieftu, w tym rafinerii Szwed, zaopatrującej Polskę zachodnią oraz istotną z punktu widzenia dostaw w razie potencjalnego konfliktu zbrojnego.
Dodatkowy czynnik to spadek cen ropy na globie, który ogranicza wartość wszystkich gatunków ropy. To zjawisko obiektywne wynikające z perspektywy niemrawego popytu na globie, które może zostać ograniczone przez wzrost napięcia geopolitycznego. Pomimo długotrwałych rozmów z udziałem administracji USA, strona rosyjska nie ustąpiła w sprawie Ukrainy. Jednakże wznawiała rozmowy za każdym razem, kiedy pojawiało się ryzyko nowych sankcji wobec Rosji. Ponadto wśród postulatów zawsze na przedzie było zniesienie sankcji albo ograniczenie możliwości ofensywnych Ukrainy. Pierwszy pomysł rosyjski z rozmów w Anchorage na Alasce, które zainicjowały obecną fazę negocjacji USA-Rosja, to zniesienie sankcji wobec Rosjan. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Postępy pływającego gazoportu. Prace budowlane w części lądowej osiągnęły już półmetek. Trwają przygotowania pod budowę mikrotunelu, który połączy nabrzeże z terminalem, podał minister energii Miłosz Motyka. Zapewnia, że materiały do budowy tunelu pochodziły od polskich dostawców. Śmierć w kopalni. 2 górników zginęło po wyrzucie metanu w kopalni węgla kamiennego Pniówek. Ich ciała zostały znalezione 23 grudnia. Specjalna komisja bada już przyczyny katastrofy w tym zakładzie. Posłucha wodorowa. Polski Komitet Energii Elektrycznej zaleca przy rewizji aktów delegowanych do taksonomii unijnej m.in. wdrożenie celu przejścia na biometan i wodór do 2035 roku w uzależnieniu od faktycznej dostępności tych paliw na rynku. Powinien kłaść nacisk na gotowość techniczną. Paliwociąg NATO w krajowym planie. Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu zawarł cel przyłączenia kraju do sieci rurociągów NATO. Wśród działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa paliwowego wymienia, cytuję, przedłużenie systemu rurociągów paliwowych NATO do Polski. Teraz wieści z Europy. Czarna polewka. Węgierski MVM Group nie przejmie 2 spółek niemieckiego E.ON-u w Rumunii po negatywnej opinii rumuńskiej agencji do spraw inwestycji zagranicznych. MWM to jeden z głównych graczy na rynku energii i gazu w Europie Środkowo-Wschodniej oraz rywal Polaków. Nadpodaż OZE. Analiza Montel pokazuje, że producenci energii z energetyki odnawialnej na Wyspach Brytyjskich mogą zanotować spadek zarobków o 24 do 28% do 2030 roku przez nadpodaż energii na tym rynku. Recepta to m.in. rozwój magazynów energii pozwalających przesuwać zużycie w czasie. Przesunąć elektrociepłownię. 22 grudnia zakończyło się przeniesienie części elektrociepłowni z Litwy na Ukrainę w ramach programu unijnego EU Civil Protection Mechanism w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła pomimo ataków Rosji na taką infrastrukturę nad Dnieprem. Polska Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wspierała operację poprzez przewóz największych elementów. USA potrzebują Grenlandii. Prezydent USA Donald Trump uznał, że jego kraj, cytuję, potrzebuje Grenlandii z powodów bezpieczeństwa narodowego, nie dla minerałów. Wyznaczył specjalnego przedstawiciela do spraw tego autonomicznego regionu w Danii. Nie można aneksować innego kraju, nawet za argumentem bezpieczeństwa, ocenili premierzy Danii i Grenlandii. Jeszcze wieści ze świata. Konfiskata ropy. Według Associated Press rozpoczęła się ewakuacja rodzin pracowników ambasady Rosji w Wenezueli przez groźbę ataku USA. Rosjanie zaprzeczają. Prezydent Donald Trump podał zaś, że ropa zajęta na tankowcach z Caracas może trafić do rezerw strategicznych Stanów. Amerykanie zajęli 3 tankowce z ropą wenezuelską w grudniu. Nigeria na celowniku. Według Reutersa USA prowadzą wywiad lotniczy z Gany nad Nigerią po tym, jak prezydent Donald Trump zagroził interwencją w tym kraju w obronie ludności chrześcijańskiej. Nigeria to ważny producent ropy, a sąsiedni Niger zastąpił w bazie wojskowej siły USA rosyjskimi. Powrót atomu. Japonia wyraziła zgodę na wznowienie pracy największej elektrowni jądrowej na świecie, czyli Kashiwazaki Kariwa, której operatorem jest TEPCO. 15 lat po katastrofie w Fukushimie Japończycy przywracają atom ze względu na bezpieczeństwo energetyczne. Tajne protokoły. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański ujawnił, że propozycja gwarancji bezpieczeństwa dla jego kraju uwzględnia część ustaloną z Europejczykami oraz osobne ustalenia bilateralne z USA. Część z nich jest tajna, a całość miałaby zostać zatwierdzona przez Senat. Nie ma jeszcze reakcji Rosji na ten plan. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.